Ponad 50 lat nie strzelałem, także wybaczcie jak spurluję. Super, przewrócony. No Romek purluje. Powąchamy prochu. O, ładnie pachnie. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Tak, ludzie jechali, pytali, Bolek, to taczkę pchasz z miasta, no bo jeszcze worek cementu wieziesz? A po co ten worek? A żeby pustych przebiegów nie było. 10 kilometrów taczkę pchał z workiem cementu. To miał człowiek zdrowie. Drodzy internauci, dziękuję za wsparcie nas na Patronajcie. Dzięki temu wsparciu możemy się rozwijać, możemy inwestować w sprzęt i dostarczać wam lepsze filmy. No dziękuję serdecznie. Romek Zaklinacz. Bądźcie z nami, wspierajcie nasz kanał. Hej! Jesteśmy na strzelnicy pod Pasłękiem. Będziemy strzelać z ostrej broni. Idziemy. Dzień dobry, panie Romku. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak ręka? Bo widziałem, że ostatnio z bykiem pan walczył trochę. A to trochę tam, to głupstwo, to głupstwo. Dzisiaj wspominamy wojsko? Z wojska to ja wyszłem, proszę pana, będzie jesienią 51 lat. To już jest 51. Służyłem 72, 74. W drugim poszłem. Aha. W czwartym wyszłem, 2 lata służyłem. 2 długie lata. No, tam nie były takie długie, bo wesoło było. Ja tam na wojsko nie narzekam. Przygotowałem dla pana zestaw. Mówią, że proszę pana, że jak człowiek bez wojska, to jak, no jak nie wiem, jak żołnierz bez karabinu, czy jakoś to tak. Ja czasami też widzę mam takich klientów, którzy nie byli nigdy w wojsku i jak się wszystko od początku tłumaczy, to zajmuje trochę dłużej, a jak ktoś był w wojsku nawet 20, 30, 40 lat temu, On pamięta. to jakoś tak pamięta. No tam przede wszystkim z Kałasznikowa się strzelało. Pepesza to była tylko na odległość do 50 metrów, no bo to jest broń bardzo małocelna. Mhm. W ogóle taka, powiem, że to jest pepesza, to prymitywna broń. Bardzo. Bardzo prymitywna, no bo to takie. Będzie okazja dzisiaj spróbować. Jest jeszcze pepesza? Mamy. Zapraszam. No. Panie Romku, standardowo omówię panu zasady bezpieczeństwa na strzelnicy. Na każdej strzelnicy jest taka książka, pobyt rejestru na strzelnicy. Trzeba się tutaj wpisać. Dobrze. Proszę bardzo. Miałem tutaj kiedyś ekipę z Rolnik Szuka Żony, to wyglądało jak podpinali. Dzisiaj jest 15. Dzisiaj mamy 15. 15. Tak. I prawie wykrakałem, powiedziałem, że tak jak w Urzędzie Stanu Cywilnego, tak? Ta książka i później tak się faktycznie stało, ta para wzięła ślub. Prowadzę Grupę 39, to jest moja działalność gospodarcza. Zajmuję się strzelaniem, prowadzeniem strzelań, przygotowywaniem osób też do egzaminów związanych z pozwoleniem na broń, ale także takim zaszczepianiem strzelca sportowego i pokazywaniem, że ta broń nie jest taka straszna, że mamy broń sportową, możemy strzelać z różnych rodzajów broni, szczególnie też broni historycznej i możemy się zarażać tym sportem, tą pasją, można tak powiedzieć. To są wszystko zerówki? Tak, Tak, nie będzie pomagało. Nie, to nic nie pomaga, nie, absolutnie. Ale to jest po to, żeby w razie czego jakaś łuska nam gdzieś nie wpadła. A nie, proszę pana, jak my strzelaliśmy, pluton leżał. Aha. Często było tak, że łuska w hełm. Często, ale to się nie reagowało. Ja strzelałem obok koledzy, no i łuska w hełm. Tak, zdarza się coś takiego. Najbardziej, co mi się dało zapamiętać z czasu, jak jeszcze z okresu unitarnego, strzelaliśmy na strzelnicy, no i żołnierz nie przeładował na pojedynczy, tylko na seryjny od razu, no i 3 kule od razu. Ktoś strzelił seryjnym. Nazywał się, no nie będę mówił nazwiska. Przyzwali na niego wujek. Za wujka maski na, jak to się mówi, na ryj, a góra była przy strzelnicy, oj, oj, oj. I w maskach tam i z powrotem. Za kolegę wujka. Wszyscy za jednego, jak to się mówi. Standardowa kara w wojsku. Tak, a później wieczorem leżymy już w łóżkach po całym sztyku, a koledzy mówią tak, a wujek to dzisiaj od razu serio, trach. Dobrze, panie Romku, ja pozwolę sobie jedno zdanie powiedzieć, które pan często mówi do pana kamerzysty. Panie kamerzysto, tutaj nie będzie pan mógł stać, trzeba będzie przejść na tą stronę, bo to będą łuski leciały w pana stronę. Tak. Tak? Często pan właśnie, widzę na filmach, to powtarza, prawda? Kamerzysta gdzieś wchodzi tam, gdzie pan kuje, gdzie jakieś iskry lecą, tak, prawda? Tak, kurtkę spalił szlifierką, tylko wie pan, puch poleciał. Dycha była tu na klatce piersiowej, na sercu. Panie Romku, figura... będą takie tarcze. To początek. Aha, powie pan, nie celujemy w środek, tylko pod punkt gdzie? Z tej broni, której będziemy strzelać, KBKS? KBKS. I na początek ma pan takie zadanie. Tam są takie małe cele, widać je? Tak.
Ja je pomalowałem jeszcze na biało, żeby były Tak. lepiej widoczne. Opowiem Państwu, Panu Romanowi, jak wygląda strzelnica. Właściwie Pan Roman chyba wie, jak wygląda strzelnica, doskonale wie, ale być może niektórzy widzowie nie wiedzą tego, więc pokażemy z bliska, jak wygląda cała strzelnica. Zapraszam do tarczy. Tu jest oś dzika. Tak naprawdę myśliwi z tego korzystają, tutaj wykorzystują tę oś do strzelania dzika w przebiegu, Aha. czyli takiej konkurencji myśliwskiej, ale my tutaj mamy przygotowane tarcze na różnych dystansach, od 20 metrów, od 25, 30, nawet czasami z bliższej odległości strzelamy. Tak. Możemy sobie oczywiście zakładać różne tarcze, możemy Aha. zwiększać No to ilość. Dycha jest tu, czyli trzeba celować tu. Tak. Nie, jeżeli strzelamy z broni niesportowej, czyli z broni bojowej, celujemy zawsze w środek, tak? Jeżeli będzie to na przykład pistolet bojowy, tak, niesportowy, będziemy celować w środek równo. Jeżeli będzie broń sportowa, ja powiem w razie czego. Ale dycha jest tu. Dycha jest tutaj, To tak. tu celujemy. Ale jeżeli chcemy, tak, to celujemy tutaj w to miejsce równo. Dycha. Tak, z tej broni, z której będziemy na początku strzelać, celujemy troszeczkę poniżej, gdzieś tak tyle. Ale to na razie KBKS, nie? Rozumiem. O, tutaj mamy cele metalowe. Do takich naszych celów będziemy strzelać. Proszę zobaczyć. Tak wyglądają cele metalowe. Prawda? Czyli KBKS tego nie przebije, to Tak. padnie na ziemię. Dokładnie tak. KBKS tego nie przebije, ale jakbyśmy nie. mieli strzelać z innej broni, Bo wiadro cynkowane 0,7 przebiją KBKS. tak. Przebiją. czyli doświadczenia widzę są. Tak. O, łuski widzę od KBKS-u. Od KBKS-u. Tak, nie, to 9. To już 9, Tak, to no 9. rzeczywiście, pomyliłem się. Jakbym 9. poniósł, to już bym wiedział. Od KBKS jest dużo mniejsza. A to od czego jest? Już pokaże pan. O, Proszę pana, to już nie jest kałasznikow. nie jest. Nie, to już jest KB. Kabek tak zwany, prawda? Kabek tak zwany, tak, to duża łuska. Od kałasznikowa łuska jest Dobrze. znacznie mniejsza, tak gdzieś. I widzimy, to jest właśnie ta różnica, jak ktoś był 2 lata w wojsku, Tak, prawda? to jest kabek, czyli KB, karabin bojowy, też Panie Romku, kaliber 7,62. myślę, że dzisiaj postrzelamy też z tego. Z tego kabeka, Tak. no tam on kopnięcie miał silne. I co, wzór czeski? Tak, wzór czeski. Pokażę panu czeski. pewną rzecz Tak, tak. tutaj jeszcze. Tak. Proszę zobaczyć. Pana kamerzystę poproszę na tą stronę bardziej. Tak. Pewnie za pana czasów tego w wojsku nie było, bo to jest taka, powiedzmy, nowość, która funkcjonuje w sporcie. Jeżeli mamy broń sprawdzoną, Tak. to coś takiego, taką flagę tak zwaną, wkładamy w komorę nabojową i w ten sposób pozostawiamy broń na stanowisku strzeleckim. Taka nowość w tej chwili. Znaczy to już funkcjonuje od jakiegoś czasu, ale mówię, że jeżeli ktoś nie miał styczności z tym, to dla niego to będzie pewnie coś takiego To innego. wzór czeski, bo jak ja służyłem, to wzory były KB. Polski. Kto to produkował, nie wiem, bo tam nie wtajemniczali nas, tylko był normalnie wzór KBK identyko. Jednostrzałowy. Tak. Jednostrzałowy. Radomka tak zwana. Bo faktycznie kabel to miał 5, no nie? Tu miał tą Tak. otwieraną, no i ładowało się na... Strzelimy. No strzelimy. Panie Romanie, zgodnie z tym, jak u mnie to funkcjonuje, Tak, klienci ładują sami, strzelają, wszystko robią sami. tak. Pamiętajmy tylko o paru rzeczach, o których trzeba pamiętać na strzelnicy. Lufa zawsze w kierunku No, bezpiecznym, w kierunku oczywiście, tarczy. oczywiście. Nie odwracamy się z bronią. Oczywiście, Tak? oczywiście. Jeżeli padnie komenda stop, przerywamy strzelanie. Ponad 50 lat nie strzelałem. Broń mi chodzi, nie mam w ogóle, wie pan, to jest... Zapomniało się i koniec. Ponad 50 lat nie strzelałem, także wybaczcie jak spróbuję. Wzrok nie ten już. Nie będzie takiej No, możliwości. tu widzę o, na przykład, no odczytam to. Walker S, no odczytam to bez okularów, no nie? Ale tam, no muszę się skupić na tym luzie i później jest tylko tknięcie i strzał, no nie? No cóż. I tu będzie magazynek. Będzie 5-nabojowy magazynek. Aha, 5, właśnie widzę, że dziura jest, myślę, że jak wypadnie łuska. Nie, nie wypadnie. A gdzie magazynek Tutaj jest? są Tu. magazynki. Wkładamy, Możemy sobie tak? 10 naboi załadować. Aż 10 wchodzi? No, do jednego. Są 2 magazynki. I to też jest 5,6 mm, Tak, tak dawno nie tak. widziałem, że zdaje mi się Tak. to szalenie małe. Pierwszy załaduje, będzie łatwiej. pokażę. O, w ten Aha. sposób. Tu. Aha, na nacięcie, rozumiem, tam jest przód, rozumiem. No i teraz już wiadomo, popychamy nabojem, no nie? Tak. Ja mam takie ręce, wie pan, że ależ to trzeba mieć do tego wprawę. Ja go nie wezmę ze stołu, bo nie mam paznokci. Słabo to idzie. Ja. Dobrze idzie. Tak. Jak słyszę właśnie, że ktoś potrafi rozpoznać łuskę od AK-47, czyli od amunicji 7,62 na 39 i potrafi rozróżnić ją od naboju od Mossina, od łuski od Mossina, naprawdę szacun. Okej. Jest. No i trzeba, wiadomo, Super. trzeba przeładować, żeby Tak. wprowadzić nabój do komory, no nie? No będę próbował Tak, spudłować. śmiało. Przeładowanie.
Mocno zamykamy. Jest Tak, gotowy do strzału. Jest gotowy do strzału. No będę strzelał. Super. Przewrócony. Spudłowałem. No gdzie? Przewrócony. To zna się na żart. Przeładujmy. O, łuska wyleciała. Tak. Pachnie trochę, muszę powąchać Pachnie jak proch. prochem, czuć Proch już. pachnie. Dawno nie wąchałem prochu. Dym idzie z komory nabojowej, tak? Aha. No to dobra, to bierzemy się do następnej. Jakoś tam spudłowałem. Kurde. Nie, wiecie co? Wiecie co? Niech to leży. Nie, Rozładujemy tylko na chwilkę, tak? Dobra. Nic się, Za gorąco. krępuje mnie trochę, co mnie pan tak było. Zrobiło się cieplej. No Romek pudluje. Zamykam. Zamyka, I jest tak, gotowy do strzału. Jest gotowy do strzału, tak jest. Super. Drugi trafiony. Przeładowanie. Tak. Wypadła. Powąchamy prochu. O, ładnie pachnie prochem. Dawno nie wąchałem. Dość celne to jest. Ja myślałem, że spuduje, jednak ona celna, Nie, bo ja nie, dawno, powiem krótko, jak byłem w wojsku, to nieraz jechałem na przepustkę za dobre strzelanie, no ale to było bardzo dawno. Kurde, nie mogę tak się skupić. Super. Trzeci położony. Równa muszka, ale równa muszka gdzieś mi ucieka. Jeszcze jeden. Dziękuję. Wszystkie. Wszystkie 5. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Klasa. Gratuluję. Słabo. To jakby pan chciał lepiej? 5 na 5. 5 naboi było, 5 strzałów było i 5 położonych poperów. Nie ten wzrok, wie pan, nie ten wzrok. I ja powiem panu, ja teraz uczę tego młodego byka. Wie pan, jak uszarpie, że ręce się trzęsą, jak się wróci z nim? Widziałem. Przeprowadzi się, ale ja go teraz prowadzę na odległość kilometra, nawet lepiej codziennie staram się prowadzić. Ale po powrocie to wie pan jest, no Ja muszę, bo on reaguje. Dobrze, że się nie boi psów. Aha. Psy wpędza do podwórka. Poszłem, a obok tam psy dwa, no to on jak zrobił tak, ja sznur krótko, wiedziałem, że jakbym go puścił, to psy by ogony podkuliły, No, bo on jest ważniejszy niż psy. to co, próbujemy teraz coś mocniejszego. Coś mocniejszego, tak. To był słynny KBKS, czeski. A jakiej to firmy jest broń? Bo mnie... To jest CZ, dokładnie Brno. A Brno! To jest chyba, o, tak. Brno robiło też broń myśliwską. Tak, Brno. no Czesi bardzo dużo robią broni. Aha, teraz coś mocniejszego. I co, do dużej tarczy czy do małej? Teraz weźmiemy do dużej. Zabójcza broń. O, pepesza jest. Czyli co, mamy dużą tarczę, taką odległość Tak. i spróbujemy, ale mam dla pana magazynek już taki nowocześniejszy. Nie wziąłem tego standardowego, Okrągłe były, okrągłego proste. nie wziąłem. Te proste były lepsze, no nie? Tak. To jest amunicja do pepeszy, nabój 7,62 na 25. Tak, pamiętam takie naboje, pamiętam, tak. No jest to broń historyczna, niewątpliwie, Tak, 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 bo pepeszy. to jest egzemplarz w ogóle z 1943 roku. Czyli czasów broń, wojny, z tak, czasów taka, wojny. która by, powiedzmy mogłaby wisieć gdzieś na ścianie w muzeum. Tutaj można z tej broni postrzelać, zobaczyć jak żołnierze strzelali z tej broni, jakie było odczucie. No, strzela, nie jest to broń jakoś mocno precyzyjna, dlatego że strzela z tak zwanego zamka otwartego, czyli po naciągnięciu zamka, Tak, tak. Zamek my leci. dopiero naciskając na spust zwalniamy ten zamek, proszę zobaczyć. Tak, i ten zamek strzela. Tak. I ten zamek, jak Leci. jest zwolniony, wybieram nam nabój z magazynka. Tak. Tak. Broń jest sprawdzona, bezpieczna. Tak. Spróbujemy włożyć jeszcze flagę, Flagę. Tak. No żeby tak. nikt nam nie zarzucił, że No tak, rozumiem, że jest w bezpieczna. ten sposób, No i tak. w ten sposób. To jest właśnie broń z czasów wojny, 43 rok, no to wiadomo, wojna, II wojna światowa. I ta flaga daje nam to też, że pokazuje, że komora nabojowa jest pusta, Tak. bo tak naprawdę jeżeli nie ma amunicji, no to broń jest kawałkiem metalu, drewna, tak? Tak, tak. I jest narzędziem, ale jeżeli jest amunicja, no wtedy jest niebezpieczna. Jest bardzo Trzeba na niebezpieczna. nią uważać. Raz do roku strzela
Jeszcze powiem internautom, to jest chłodnica lufy, po to, żeby się lufa prędzej chłodziła. I można za to też złapać w razie No czego. można za to Nie złapać. poparzymy się w razie czego. Nie, przy częstym strzelaniu, a tu była broń seryjna, to oczywiście, że lufa parzyła. A tutaj już właśnie było to, że już lufa nie oparzyła, jak się złapał za lufę. Tak. A panie Romku, pamięta pani, ile w magazynku mieściło się naboi, w tym dużym? 30? Więcej. Więcej, to ja nie pamiętam tego. W tym magazynku... Bo nam jak dawali na strzelnicy, to pojedynczo ładowało się, strzeliło się i trzeba było następny załadować. Albo robiliśmy w ten sposób. W magazynek był ładowany jeden ślepy nabój, czyli w ogóle łuska, sama łuska, a drugi pocisk. Trzeba było łuskę wyrzucić i wprowadzić następny. O, teraz. Prymitywna broń, prawda? Proszę zobaczyć, jak się ją rozłoży, Tak, bardzo. złamiemy, no to Tak, tutaj jest tylko zamek tak. i możemy to I po wyjąć. prostu nabój w momencie strzału, no to odrzutem przeładowuje broń. Tak. Przeładowuje broń. I tutaj mówię, jak wszyscy pamiętamy i wiemy, że taki zamek normalnie wraca przy broni, to zobaczcie on państwo, leci. pokażemy. Tu mamy nowoczesny pistolet, taki zamek odciągamy, puszczamy, on wraca, tak? Czyli odciągam, puszczam. Taki zamek wraca, a tutaj mamy strzelanie z tak zwanego otwartego zamka, czyli odciągam zamek, naciągam go i on już nie wraca. On wraca dopiero w momencie, kiedy nacisnę na spust. Przeładowuje, strzela, później nabój odrzuca, znowu odrzutem Dokładnie gazów tak. odrzuca, przeładowuje broń, czyli następnie wprowadza do komory, jest seryjny strzał. Czyli z tej broni pojedynczo nie można było strzelać, chyba że się załadowało w magazynek na przemian raz łuska, a raz nabój. Na przemian. Da się strzelać pojedynczo. Da się? Ta właśnie strzela pojedynczo. No to jeden załaduje. To jest, nie, da się strzelać. To jest akurat egzemplarz przerobiony na ogień pojedynczy tylko i wyłącznie, aczkolwiek był tak zwany selektor ognia tutaj. Aha. Przycisk, który sprawiał, że... Widzi pan, mnie to zastanawiało po cholerę, przecież w tamtych pepeczach nie było tego. Było. To? Tak. Było. To standardowe. Być może było ustawione raz na ogień ciągły, tylko nikt tego nie zmieniał. Tak? Tu proszę zobaczyć, przerobienie tej broni na ogień pojedynczy to jest tak naprawdę przyspawanie. Tutaj widzimy takie dwie kropki. Pan się zna na spawaniu. Wiem, migomatem. Dokładnie. I to jest już wtedy broń jako broń sportowa, broń kolekcjonerska, czyli nie strzela ogniem ciągłym, bo jest tutaj zabezpieczona przed tym przełącznikiem. Jest blokada. Tak. Czyli co? Każdy raz przeładowujemy Nie. broń ręcznie? Strzelamy normalnie. Pach, pach, pach. Aha, no widzi pan, tego to nie było za naszej służby. Dlatego ładowaliśmy właśnie na przemian. Spróbujmy, załadujemy sobie. No. To ja te schowam. Tak myślałem, że ten KBKS to będzie na jedną serię. Tu jest właśnie trudniej. Tu wciskamy i przesuwamy. Od przodu. Trzeba w ten sposób, kciukiem, no nie? Tak. Też 5 możemy załadować, albo 10, jak pan chce. Nie, dość. Ja jestem przygotowany. Ja widzę, naboi cała paczka. 5, tak. No i tak. Teraz tak, panie Romku, załóżmy słuchawki, bo to będzie głośno. Tu będzie głośniej. Dobra. Czy okulary chce pan założyć? Ochronne? Nie, bo to okulary jeszcze gorzej. Tak profesjonalniej będzie trochę. Nie. To ma ochronić w razie czego oko, wie pan, w razie czego, gdyby coś się gdzieś tam. Tak, Więc rozumiem. spróbujmy tę serię pierwszą. Dobra. Tak? Tak. Na wprost. Tutaj. O, tak, do końca. Możemy go tam uderzyć I? jeszcze. O, super. No. I co, strzelamy do białej, Tak, wybieramy sobie jedną tarczę białą. Tak, odciągamy mocno. Super. Tak, jest. Palec na spuście i możemy działać. O, Mocno, śmiało. Aha, Mocno, ten spust nie jest delikatny. Ja nie sprawdziłem tego na pusto, wie pan? Aha. On jest twardy, to jest taki prymitywny Ja myślałem, że wie pan, prymitywny pistolet maszynowy. dotknąłem, a on nie strzela. Myślę, jakie licho. Aha. Jest trafiona. Tak? Tak, możemy działać dalej. Odpinamy magazynek. Tak. Sprawdzimy. Tu jest pusto. Można oddać strzał kontrolny. Tak, można oddać strzał kontrolny, oczywiście. Tak. I odłożyć karabin. Jeszcze. Wiem, że źle celowałem, wiem. Powinienem był celować inaczej. Wiem, o co chodzi. Ale myślę, że jest dobrze, bo ja już widzę dziury na tarczy. Dziury w tarczy. No, jakoś tam postrzelałem. Raz, dwa, trzy, cztery, 5.
Jest i 10, cholera. Tak, widziałem, że pan się na tą 10 się zapatrywał wcześniej. Jest i 10. Kurde, jest i 10, ale i na linii 10 tu najgorzej było, tu najgorzej było. I zaznaczymy. Zaznaczymy tak. Czyli wszystkie 5 trafiłem. Tak. No jako tako. To co, panie Romku, czy z pepeszy jeszcze, czy bierzemy tego kałacha? Nie no, tuż z tej pepeszy, no, ja wiem. A jeszcze raz bym Dobra. strzelił, jednym nabojem, jednym. Strzelimy 5 jak coś. To było z KBKS-u moje strzały. Raz, 2, 3, 4, 5. No, Romek pudłował, ale wszystkie 3 to widocznie 5. Widocznie wiatr je przewrócił. Nie pudłował, nie pudłował. Trafił, wszystkie trafił. Ja strzelałem, a wiatr przewracał. W wojsku mówią, że nie ma złej pogody, prawda? A, proszę pana, w wojsku to się leżało na ziemi i cóż tam gadać było. Tak. Będzie dycha? Nie wiem, nie mów hop. Mocno wciskamy. O tak, i teraz. Tak, Super, strzał kontrolny. tak. Nie ma, pusto. Pusto. Sprawdziłem, oficer Tak. mówił. Szedł, Tak, sprawdziłem. przejrzałem. Przejrzałem, mówił, Tak. ale kiedyś, proszę pana, było po przyglądzie, przejrzałem wszystko i strzał kontrolny na warcie byłem. W kierunku na górze była taka, gdzie się oddawało strzał kontrolny, broń strzeliła. Jak to było? Nie wiemy. prawej Czy strony. założyć panu inną tarczę, taką wojskową? Wojskową założymy. No może wojskowo. Wojskową 23P, tarcza standardowa 23P, taka jaka się powinno strzelać z dobra. automatu kałasznika. Dobrze. Tutaj mamy dużo białego pola na tarczy, tej jak widzimy, a na tarczy wojskowej zaraz pokażę. Mamy tak zwany punkt odniesienia. Panie Romku, Drugi raz w te same miejsce trafiłem. Tym razem, tu. Jak ten jak ostatni Janek raz. Kos prawie. Nie, no prawie w to same miejsce trafiłem drugi raz. Tak? Na którą tarczę zakładamy? Na tą, Na tą. na tą. Najbardziej linia prosta jest. I może nawet, szanowny panie, można trochę, Aha. trochę wyżej? Można. Uwaga na palce. Śmiało, śmiało, śmiało. Tu równo. Jeszcze naciągniemy ją. Naciągniemy. Tak, widzę, że porządna robota. Do jakich tarcz strzelaliście w wojsku, panie Romku? Tak, coś takiego było. Właśnie takich. Trochę to inaczej właśnie było. taki, To była najprawdopodobniej sylwetka żołnierza w hełmie, tak lekko hełm pochylony właśnie. Dycha tak jak tu była. Faktycznie, no co, z kałasznikowa to trzeba celować tu. Zależy jak jest ustawiony. Jeżeli jest ustawiony na S albo na trójkę celownik, to tak, ale jeżeli jest na jedynkę ustawiony, to tutaj. Tutaj, a jak on będzie ustawiony? Na jedynkę. Na jedynkę, no Tak. dobrze. Dobrze. Możemy go ustawić na trójkę na przykład, albo na S-kę, ale myślę, że lepiej on tak działa, jak jest ustawiony w ten sposób. No my zawsze, wie pan, jak pamiętam, zawsze była pod Panie punkt. Romku, jak panu wygodniej? Nie no, wie pan co, damy parę strzałów, tak, a parę tak, Dobra. dobrze? Po 3. Dobra, 3 damy centralnie, 5. 5 centralnie, a 5 drugie. Dobrze, Tak. widzę, że pan nie żałuje dla mnie amunicji. Nie. Wie pan co, jak już to wszystko przyniosłem tutaj, Tak. Będzie lżej wracać. dokładnie tak. Z kałasznikowa, to broń z czasów mojej służby. Na etacie miałem kałasznikowa A z drewnianą kolbą czy ze składaną? z drewnianą. Te celniejsze były podobno. A później jak po szkole podoficerskiej przynieśli mnie na jedną jednostkę, oczywiście też w naszej dywizji, to tam miałem KBK GN. Można było strzelać też granatem, ale i on był nawet celniejszy niż normalny. Ten mój tam był szalenie celny. Kiedyś byliśmy na strzelaniu i z nami pojechał oficer polityczny i on miał problemy ze strzelaniem. I strzeliliśmy, a on mówi tak, znał mnie, nawet trochę mnie lubił. Mówi, to Rubinowicz, to ile strzeliłeś? Ja mówię 29. A czemu? Mówię 28, 29, tak. Ja mówię, bo jeden strzał zerwałem. Poszliśmy do tego 2 dziesiątki, 1 ósemka. Czyli To niezerwane. mówi cholera jasna, mówi. A on jak strzelił, proszę pana, to ledwo to było w białym polu poza sylwetką żołnierza. No i wtedy on mi gratulował to strzelanie. No ale to nie będę się chwalił. Coś tam jeszcze z To tego. ja mam niespodziankę, bo ja takiego GN-a mam właśnie tutaj. Ma pan GN też, tak? To były, On był ciut ciężejszy. niż cięższy był, tam bardziej porządniej zrobiony był tak, po prostu. tak, tak. O, O, jest GN.
Ustawimy go sobie tutaj. Jest sprawdzona. Tak, jest GN. I weźmiemy sobie magazyn. Miałem takiego na stanie. I różnił się tym, że Tak, miał tak, to kolanko gazowe z tak. takim przełącznikiem. Można Tak, było to tak, przełączyć do granatów Tak, zgadza się. nasadkowych. Zgadza prawda? się, zgadza się. Tu jest też taki kołek, widzimy. Tak, I nie można go przełączyć na ogień Seryjny? tak. dlatego że on jest na szczelnicę. Tak, dokładnie tak. Dla myśliwych też była krótka seria zrobiona, ale to tam za bardzo nie poszło. Też miały zlikwidowany ogień ten seryjny, tylko był pojedynczy, bo on jest bronią samopowtarzalną, no nie? Wiadomo, on się sam przeładuje. Tak. No tu pamiętam najlepiej, bo się tym ciągle posługiwałem. Drodzy internauci, to jest broń KBK KGN. Z czasów mojej służby, jak byłem na szkole podoficerskiej, to miałem kałasznikowa. Po ukończeniu już, jak miałem kaprala, to już po prostu tam dostałem na stan taką właśnie broń KBK KGN. Była bardzo celna. Tamta zostało mi w pamięci, że była bodajże celniejsza niż ten, co miałem na szkole podoficerskiej. Świetnie mi się z niej strzelało, ale jak chodziliśmy na strzelania, to nieraz mogłem powiedzieć na przykład, że na pewno strzeliłem 28 albo 29. O jeden mogę się mylić i było tak, że w tarczy były 2 dziesiątki i 1 ósemka. Czyli się nie pomyliłem. Bo wiedziałem, że jeden strzał trochę zerwałem. Ta broń ma przyspiesznik, tu się wyczuwa. Czyli no broń jest przeładowana, czyli będzie strzał. Tu jest przyspiesznik, czyli do tego miejsca pokażę tu na odległość. Tu jest tak, nie, już zerwałem ten strzał. Muszę go wyczuć, po prostu muszę go wyczuć. O tak, tu jest przyspiesznik, z boku, kamera z boku. Przyspiesznik, tak? Tyle jest luzu jałowego, tu strzał jest. Trzeba wyczuć ten przyspiesznik, bo to jest dobrze, jak już człowiek się złoży, ma palec na przyspieszniku, to wtedy tylko lekkie tknięcie i następuje strzał. Luz spustu. Luz spustu bardziej. Przyspiesznik to jest taki element w broni myśliwskiej, który powoduje, że ten spust jest bardzo delikatny. Mamy 2 spusty, a tutaj mamy luz spustu, czyli ten luz spustu To nie wiem, trzeba czemu nas wybrać. tak błędnie uczyli, mój przyspiesznik. No może tak Luz spustu. To tak w nomenklaturze takiej, żeby było profesjonalnie, to luz spustu. Mówi pan po Magazynek. 5 strzałów, dobrze. Po Tak. 5 to po 5. No 50 lat, tak. Ponad 50 jak strzelałem, ponad 50. No tą broń to pamiętam dobrze. Takie były, nie? Takie były, zgadza się. Zgadza się. I tak samo na khaki malowane. Tak. Wojskowy kolor. 4, 5. No tak jest. Ale są też takie. To Aha. też w zależności od dystrybutora. Aha. I tu proszę zobaczyć, tu jak dużo łatwiej się ładuje. te Tak, naboje, bo to nie? się ładuje od góry bez żadnego przepychania. To się bardzo łatwo ładuje. Też miałem przygodę kiedyś na warcie, że zabrakło nam 3 sztuk amunicji. O, I oficer chciał, wartę zatrzymał, nie mogłem zdać warty, ale to później opowiem. Ale ja to znalazłem te naboje. Powiedział, że ja podłogę będę, jako dowódca warty będę podłogę tu jest zrywał. taki ważny Oczko. element magazynka. Jak mamy 30 naboi, To jest, tu nabój się pokaże, bo tu dalej jest sprężyna. dokładnie tak. Więc jak ktoś zdaje broń i Tak. widzi tutaj, że jest Tak. widać nabój, to wiemy, że jest 30 naboi. Tak? Tak, zgadza A się. jak nie widać tu naboju, to znaczy, że jest Pamiętam, no mniej. jest identycznie, wszystko jest identycznie, nabój, wzór, wszystko jest identycznie to samo. Tak jak za czasów mojej służby. Tam jest 63 rok chyba tego karabinka. 63. Tak. Trzeci. Wzór KZ 135-23. No to wtedy jeszcze niewiele ich poszło. To jest szczególnie droga wersja, droga w wykonaniu, bo normalnie jest z blachy kałasznikow, tak? Tak, Czyli tak, mamy tutaj, a tak. tutaj mamy wszystko frezowane, czyli to jest z jednego kawałka, to jest ta wersja mocniejsza. Aha. Mamy tutaj wszystko z jednego kawałka metalu, wyfrezowane, dość droga w produkcji, prawda? Tak. Panie Romku, jakbyśmy mieli blachę giąć, a wycinać z tego, to lepiej, oczywiście, prawda? oczywiście, że tak, oczywiście. Nie wiem, czy one pomogą, czy będzie gorzej. Nie, jeszcze gorzej. No to Dobra, spróbujemy bez. dobra. Ja zawsze w wojsku strzelałem bez okularów, tylko hełm, nawet żeśmy słuchawek nie mieli. Także głośno było na strzelnicy. Przeładowanie, gotowy do strzału. No i to jest, że nie, jest gotowy do strzału. Nie, ach, Jest gotowy. zapomniałem. Tak. Ten Zapomniałem. KBKS zmylił na początku, Tak, nie? tak. Nie trzeba nic robić, tylko normalnie celować dalej, rozumiem. On się sam przeładował. Tak jest. Puh. Odpinamy magazynek.
Tak. Do przejrzenia. Przejrzałem. Strzał Strzał kontrolny. kontrolny. I zabezpieczamy. Zabezpieczamy. Jak w wojsku. Dobra. Idziemy do tarczy. Ciekawe. Pudło, pudło, pudło. Za bardzo nie mogę skupić po prostu teraz już tak rąk, jak kiedyś. Za dużo jest tej gimnastyki takiej, tego wysiłku na ręce po prostu. Te byki tak. Ja tylko 4 wypadki zaliczyłem. Tylko 4. A każdy mógł się skończyć, wie pan, z tym. Ja widziałem jak ten odcinek, gdzie ten byk był kupowany, to tam te byki szalały, to naprawdę jest. Tak, to później takiego wziąć, takiego dzikuska i go obuczyć, no to trzeba w niego włożyć kupę pracy. No i poszarpać ręce. I co? Pudło, 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 pudło. No i celowaliśmy pewnie w dół, tak jak w wojsku. Czemu to tak? A tu mieliśmy celować, nie? Jedynkę. Czyli jest na jedynkę ustawione. Wszystkie jest 5. Raz, 5, 2, ale- 3, 4, 5. Tylko on jest ustawiony, tak jak mówiłem, na jedynkę, w środek, nie? Trzeba W celować. środek i równo muszka szczerbinka. I będzie dobrze. To zmienić tarczę jeszcze raz tak samo. Nie, celować. zaznaczymy na tej. To zaznaczymy. Dobrze, to zaznaczy pan te punkty. Jeszcze raz spróbuję celować. Faktycznie, bo to szkoda tarczy. Napiszemy na tarczy, kto strzelał. No dobrze. Słabo Robek strzelał. Tu słabo. Raz, 2, 3, 4, 5. W środek teraz. Bo to jest tak jak w wojsku. Pod zielone pole, nie? Tak, tak. A muszka szczerbinka w to miejsce, na jedynkę. To będę celował centralny. No, Będę celował centralny. No bo tutaj jak słabo, tu jest słabiutko. próbujemy jeszcze raz. Chociaż mi się zdaje, że jak byłem młody, to zdawało mi się, że on mocniej kopie. On nie kopie, jak go się przyciśnie do ramienia. Tam jest ten taki, to jest moment. Ja powiem panu, że ja już coraz rzadziej strzelam z tej broni. Ja dzisiaj wykopałem go tak naprawdę gdzieś tam głęboko z szafy, bo strzelamy z nowocześniejszej broni, inną amunicją. W tej chwili strzela się mniejszym nabojem, amunicją 5,56. Teraz pokażę dla porównania. To był standard, taka amunicja, ta. Tak. A w tej chwili standardem w wojsku jest coś takiego. Jest taka amunicja. Groty. Tak, o. Aha. Taki mały pocisk. Ale proszę pana, ale pojemność łuski chyba by była taka sama. No tak. Nawet ja bym powiedział do wysokością. Ten za to ma większą prędkość i większą przebijalność. Czyli Aha. wszelkie osłony balistyczne będzie łatwiej pewnie przebijał. Aha. I bardziej płaski tor lotu pocisku ma. Aha, bardziej płaski. Czyli tu mamy 920 metrów na sekundę, a tu mamy 720 metrów na sekundę. O. Czyli dużo szybciej leci. 5,56, a tutaj 7,62. Czyli to samo co KBG jest 5,62. Dokładnie taką dziurkę robi. Znowuż ładujemy 5 sztuk. Wybieram panu zielone Raz, same, tak. żeby się nie pomyliły. O, 4, 5. Dobra? i celujemy równo w żółte pole. Muszka szczerbinka równo w żółte. Jest na jedynce, Tak jest. sprawdzimy czy jest na jedynce. Jest. Na jedynce. Mhm. Bo jak my strzelaliśmy, to bodajże z odległości 100 metrów to był celownik Na trójkę wtedy było, albo na eskę, proszę zobaczyć. na O, 3 tu było. albo było tak, na eskę, Tak. to jest pod tarczę, celujemy wtedy, albo na trójkę. O. Albo na trójeczkę i wtedy celujemy pod tarczę. Aha. A jak mamy jedynkę, to celujemy, o, teraz jest jedynka. Celujemy w sam środek. Tak, w sam środek. A jaki tu jest dystans? 50 metrów. 50. O, ja strzelałem ze 100. To już teraz jestem marniak, po prostu marniak. Co tam Nie, gadać? jak wycelujemy, spokojnie, panie Romku, No. 50 metrów to jest tak, gotowy do strzału. Za bardzo chodzą mi ręce, to już nic z tego nie będzie. Niestety. No i ten ostatni chyba zerwany. Chyba zerwali, chyba tak. Magazynek najpierw. Magazynek najpierw, dobra. Tak, i teraz sprawdzenie. Do przejrzenia, jeszcze raz. Przejrzałem, Pusto. strzał kontrolny, zabezpieczamy. Tak. I zabezpieczamy. Super. No tak w ostatniej chwili gdzieś tam był oddany już tak na siłę. Pan Romak chyba już chciał jeszcze raz go podejść do niego, ale się gdzieś tam... Tak, nie, po prostu za bardzo ręce mi chodzą. Nie mogę tak rąk teraz utrzymać jak kiedyś. Kiedyś człowiek miał ręce, wie pan. Panie Romku, powiem tak, szczerze, ja z tej odległości z klientami rzadko strzelam.
strzelamy zazwyczaj z bliższej odległości Oj. i strzelamy z wolnej ręki, więc tutaj spokojnie, naprawdę, że jest trafienie w tarczę, jest klasa. To już nie to, co było kiedyś. O, widzi pan? Raz, dwa, trzy, cztery. Cholera. Panie Romku, zmienimy odległość. A ja wiem dlaczego. Bo mi się ciągle zdaje, że ja mam źle celownik ustawiony. Ja celuję tu, a strzały są tu. Czyli Możemy spróbować jeszcze raz, jakbym celował tu, no to wtedy by było, wie pan, no, ewentualnie dam panu nowszy karabin. Zobaczymy, ja może z tego nowszego jak będzie. Bo tak ciągle te stare karabiny, a to może teraz spróbujemy z trochę może. nowszej. Pan Nowszego coś weźmiemy. Weźmiemy coś nowszego. Warto zbierać doświadczenia różne. Pan ma doświadczenia takie z wojska, dawne, tak. ale teraz jesteśmy na strzelnicy i jest okazja, żeby spróbować czegoś nowszego. Wiesz, ja mam 40 parę sztuk broni, 45, więc to tak dzisiaj mówię, dzisiaj i tak wziąłem taki zestaw naprawdę duży, ale to i tak nie jest... to już jest grot, tak? Nie, to jest M4, ale jest inny celownik. Może będzie łatwiej. Magazynek wpinamy Tak, tak. tu, w tą stronę. Nie pod kątem, tylko na wprost. Tu Na wprost. Rozumiem. zapięty. Palec poza spustem. No. Przeładowanie. 2 palce. Tu łapię. Tak. Odciągam i puszczam. To wróci. Tak. Jest wprowadzony Tak, nabój. byłby wprowadzony nabój. Tu po ostatnim strzale zamek zostanie otwarty i zostanie w tylnym położeniu. Próbuje pan się złożyć do strzału. No dobra. Dobra. Tu są przyrządy celownicze inne. Będzie Tak. mniejszy odrzut. No dobra, będziemy mocować się, jak to się mówi. Proszę bardzo. Ładowanie takie samo. Tak samo jak w Kołśnikowie. Dokładnie tak. Ja mam ręce, wie pan, do kleszczy i do młotka, do siekiery, a do już tego już człowiek, wie pan, wyleciał człowiek. Panie Romku, bardzo dobrze sobie pan radzi z tym wszystkim tutaj. Z tego Proszę mi wiem. wierzyć, naprawdę, ja to prowadzę od 6-7 lat i naprawdę różni są klienci. Pan sobie naprawdę bardzo dobrze radzi. Tak. Czyli super. jest. Puszczamy. Super, jest gotowy do strzału. No ja będę dalej celował w to, w co strzelałem, bo chcę to żółto trafić. Dobra, to celujemy równo w żółte pole. Tak. Trochę mniejszy jest odrzut. Głośno jest, ale odrzut jest mniejszy. Panie Romku, słuchawki załóżmy. Bo to wszystko, wie pan, ucieka człowiekowi z głowy. Tak. A, powiem panu, że za naszych czasów to nie było słuchawek, tylko hełm na głowie. No ja wiem, kiedyś w wojsku nie było, bo nie dałoby się założyć. Jak to cholera. Jeszcze jeden. On ma bardzo sztywny spust. Spokojnie, tak, ma twardy. Spokojnie do samego końca. Pracujemy na spuście stabilnie, żeby nie szarpnąć za niego, nie? Tylko spokojnie ciągniemy spust, aż padnie strzał. Nie, dla mnie to, wie pan, po prostu ten spust nie pasuje, bo jest za bardzo twardy. Ja tak spojrzałem, bo nie przeszkadzałem już panu, a nie lepiej byłoby panu tą ręką ściągać? Pan jest leworęczny? Tak? A ja lewą ręką ściągam. No. A jakbyśmy prawą na przykład, bo no, ja normalnie tak bym pracował, nie? Tak? No Widziałem, że tak wychodziło, Zobaczę. więc już nie przeszkadzałem, ale o, w ten Tak? sposób. No. I wtedy do tego ramienia, nie? No ale widzi pan, to teraz nie, absolutnie, bo ja zawsze strzelałem z lewego. No i dlatego ja też mówię, już nie ingerowałem w to, bo nie, to tak to źle by, tak, Nie, tak też byłoby, nie, tak byłoby też dobrze. nie. Nie? Aha, przejrzałem. Aż jestem ciekawy, jak teraz poszło. No uważam, że jest źle. Idziemy wyczuwam zobaczyć. nie wyczuwam tego spustu w ogóle. On jest twardy. Twardy. Tutaj mamy odległość 50 metrów, czyli jest daleko. To jest daleko jak na takie strzelanie. I mi się zdaje, że zawsze zrywam, bo on jest za twardy i no Tak, niestety. i mi się też wydaje, że pan tak po prostu za mocno ten spust szarpie, nie? I Tak. na tych, jakbyśmy strzelali z 25 metrów, byłoby w tarczy gdzieś tam, a przy 50 już one się Tak, rozchodzą trochę na boki. ucieka, to tam jest. Ale myślę, że coś będzie w tarczy. Czyli co? Nowszy karabinek jednak lepiej zadziałało. No tutaj, tu, No lepiej. no tu lepiej. To moje strzały. Raz, dwa, trzy, cztery. I 5. który piąty? Wyżej, Ten piąty. tak. Bo tamte 4 to były tam też z grota, ale były tu. No tu lepiej AK. zadziałało. No tu mam 2 dziewiątki, tak? Tak, 3 dziewiątki. 3 dziewiątki. No. 8 i tutaj 0. I białe pole, no Tak. to tutaj nieźle. Myślę, że jakbym postrzelał, to bym doszedł, no nie, bo
Ja nie wyczułem tego spustu. Pan dobrze zauważył, że zrywam. Tak, ja Zrywam. mam z boku, widzę, patrzę właśnie i Tak. jakby można było poprosić pana kamerzystę, żeby pokazać, jaka to jest daleka odległość. Proszę zobaczyć. Na to 50 to metrów. tam kawał drogi. Prawda? No to tam, jakbym trochę poćwiczył, to coś tam by może jeszcze było. Ale tu wie pan, to wszystko mówię, to ręce muszą być wypoczęte. Niestety. Panie Romku, zmęczę pana ostatnią konkurencję. 5 strzałów jeszcze, ale z innej broni. Z jakiej? Z KBK. Z KBK, dobrze. I Dobrze. zmniejszymy odległość sobie trochę. Nie, z Tak, KBK. ale wie pan dlaczego? To No. nie z uwagi na pana, tylko z uwagi na ten karabin. Bo on jest z 44 roku. Aha, I on już swoje przeżył. aha, czyli może mieć rozrzut. Dokładnie tak. Rozrzut, widzi pan, jeszcze wiem o co chodzi, Tak. rozrzut. Czyli już lufa jest trochę rozkalibrowana. Tak. Co, I to jest jeszcze wojenna produkcja, Więc... więc... Czworokątny bagnet ma, tak? Tak. Czy tak. bagnet ma zdemontowany? Nie, ma bagnet. Oryginał. Ja takim sztyletem bykowi nos przybijam. Kiedyś, wie pan, ja powiem panu, że znalazłem w rowie tego KBK, jak to chłopak, żeby się nikomu nie narazić. Wziąłem wkrętak, bo widziałem, że jest wykręciłem ten bagnet, a ten karabin w te bagno. Aha, czyli bagnet się przydał. A bagnet się osadziłem go, skróciłem go, osadziłem go w róg. Jak kolcuję byki, to tym sztyletem przybijam bykowi nos. I wtedy zakładam kółko bez nic. I on fajny jest, bo te kanty są tępe i nie rozerwą nosa. Tak. Bo jakbym przebił nosem, to jest, że rozerwę przegrodę mu. No to- A tym, on jest fajny. Ciach, nie wiem ile miałem lat. No, czyli 14, 13. KBK do bagna. To ona marnuje panę amunicji. nie. Pan ma frajdę, ja mam frajdę. Myślę, że na tym to polega. I teraz mamy coś, od czego zaczynaliśmy, tylko w wersji takiej bojowej. Zgadza się, wszystko to samo, proszę pana. Sprawdźmy Dobra. jeszcze najpierw. Ja Tak. zawsze sprawdzam, ale Tak. jest pusta, jest broń sprawdzona. Tak? To był słynny kabek. One w czasie I wojny światowej już były. Tylko dłuższe wtedy. Tak? Tak, te były dłuższe. To jest wersja wzór 44 i one są właśnie skrócone i mają ten bagnet dodany. Tu? Tak, o i zakładamy. Tak. Nie no, bagnet do strzelania niepotrzebny. Jak stoi z To taką ja się bronią? odsunę. Chyba tak. Defiladowa była inna. SKS-y były. Tak. Tu jest tylko 5 naboi, więc żołnierz w tamtych czasach, jeżeli wystrzelał powiedzmy zasób naboi, to nie było tak jak w chwili obecnej, że mamy dużo amunicji, wystrzelał te naboje, które miał przydzielone, tak, to zostawał mu czasami już tylko bagnet do obrony albo do ataku. Ja mam style go gdzieś zeszlifowany. Style. Ostrza zostało tyle, jak pokazuje kciukiem. Tu jest wszystko zeszlifowane na okrągło. Tutaj gdzieś tam dorwałem się do gwintownika, nagwintowałem, no i tu założyłem jakąś podkładkę, jest wbite na kawałek jeleniego rogu. No i z tyłu jest nakrętka, jest zrobiona w takiej główce, ale to tak, wie pan, jak to chłopak. Znalazłem kawałek aluminium, oszlifowałem, no i mam zrobiony taki sztylet do właśnie do kolcowania byków. Ale panie Romku, przyzna pan, że stal dobra, nie? Stal bardzo dobra, stal bardzo dobra. No Ruscy, oni w ogóle mieli dobrą stal. Gdzie to było produkowane? W Iżewsku. Iż. Iż, Iż tak, robił Iżewsku. też motocykle i robił Robił. też myśliwską broń. Tak. No ja na próbę strzelę sobie, wie pan? Na Dobrze, próbę. dobrze, dobrze. Jeszcze sprawdzę zamku, pusto, pusto. Tak. A wyjmie pan zamek, gdzie go się odbezpiecza? Tu. Tu się- Tym. Aha. Mocno na spust i wyciągamy. Aha, ja coś chcę zobaczyć. Wie pan, coś chcę zobaczyć. Broń jest sprawdzona, zamek jest wyjęty. No gwintowana lufa ładnie, tak. Ja zawsze od tej strony patrzę. Proszę zobaczyć, jak wycelujemy sobie tu, to Aha. też widać. Nie no, oczywiście. Też widać, nie? Od tej strony, nie? Tak, zgadza się. Jak ta lupa? Ręce bolą trzymać, No, to kurde. ciężkie jest. Dobra. Panie kamerzysto, musi pan uważać. 1944 jest GOT, Tak. G ruskie. Bo ona ma kryzę zewnętrzną taką, nie? I ta Tak. kryza lubi się tam Ta szczepić. O, i kryza teraz jest po prostu duża. I teraz zamykamy. tak. Mocno? Mocno. Tak, Tak. jest gotowy do strzału. Tak, bo to silny nabój od jasnej cholery. Tak. Puh. Przeładowanie, mocno. I uwaga na rękę. Mocno, jeszcze. O, tak, dobra, do końca. Skoczyła, tak, trzeba się przyzwyczaić do tego. Jeszcze jeden. Kopie porządnie.
Tak, największa energia dzisiaj. Tak, to kopie porządnie. O. Pusto, pusto, przejrzałem. Tak, możemy odłożyć, ale ten karabin może zmęczyć, nawet pana Romka. To wszystko już takie, wie pan. Przy kałasznikowie mamy wysokość łuski 39, tak. tutaj mamy 54, Tak. więc dużo więcej prochu. Raz, dwa, trzy, cztery, 5. 5. Wszystkie. Raz, dwa. Ten Trzy, też? tak. 3, ta 10 jest, bo Tak. to duży nabój. 4 i 5. 4 i 5. No zaznaczyć można. Tak. No to tu nieźle, 1/10 jest nawet, ale tylko jedna, to słabo. Ale 9 są? 9 są? 2, tak? 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9, 10. No nieźle. Tu dobrze, że 10 jest, Tak. no jakoś udało się, ślepej kurze. Ziarnko. 7, 43. 43 na 50. Czyli co? 2 dni wolnego mogę panu dać. Może być? 4 z plusem, tak? I jeden karabin dał pan nagrodę. Dobrze. Panie Romku, jak dzisiejsza wizyta się podobała? No dziękuję bardzo, dobrze. Tak? Dobrze, Podobało dobrze. się? Podobało. Odświeżyliśmy pewne rzeczy z pamięci, z wojska. No już jak 10 strzeliłem, to już nie najgorzej. Będzie pamiątka po wizycie na Tak jest, strzelnicy. tak jest. Tą też weźmiemy, to jest z pepeszy. Jakby ktoś miał wątpliwości, czy pan Romek umie strzelać, no to umie. No dziękuję. Mamy coś takiego w nazwie, że sprzedajemy emocje. To prawda? Coś w tym jest, no nie? tak, Że tak. te emocje gdzieś tam... Panie Romku, ja jestem pod wrażeniem. Trzeba pamiętać, te 50 metrów pan bez żadnego przygotowania strzelił, tak? I było wszystko w tarczy. 5 strzałów oddanych, 5 strzałów znajduje się w tarczy. Więc ja wiem, że pan sobie bardzo wysoko poprzeczkę stawia, bo muszą być same dziesiątki, tak? Ale to trzeba wtedy trenować. Kiedyś jak za młodu wystrzelał, to wszystko by było w 10, jest kałasznikowa. Z takiej odległości. No ale dziękuję panu, dziękuję bardzo. Ja również Za dziękuję. uznanie, dziękuję. Bardzo fajnie się z panem strzelałem. Kiedyś na pewno trafimy, jak trochę się uporamy z czasem. Zapraszam, ja strzelam przez cały rok, zimą również, nawet jak jest zimno, też tutaj strzelamy. No dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia, Zdrowia. wzajemnie. Drodzy internauci, niektórzy mówią, że zaklinacz byków jest tylko jeden, a ja powiem jeszcze, jest siekiera zaklinacza, 2, drugi zaklinacz, a teraz jest trzeci zaklinacz, toporek zaklinacza. Mego projektu odkuty przez Dębową Kuźnię, limitowana edycja, 10 sztuk, one pójdą na licytację. Zapraszam do licytacji, Romek zaklinacz byków. Drodzy internauci, zapraszam Was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek zaklinacz byków. Serdecznie pozdrawiam Dariusza Zembalę, Jacka Wolfa, Kacpra Rogoza, Arkadiusza Malewicza, Szymona Zająca, Jakuba Golana, Dawida Kosiorka oraz Franciszka Jabłońskiego i dziękuję za wsparcie kanału Romek zaklinacz byków.